A teraz top 10 desek z Arlate Carbonem. Numer 10. Yinhe T8. Zaczynamy topową dziesiątkę od Yinhe, czyli chińskiego producenta. Biorąc pod uwagę ilość desek z Arlate Carbon na rynku, to wrzuciłem ten model deski tylko dla wiadomości, że są inni producenci niż Butterfly i DHS, którzy używają Arlate Carbon w produkcji desek. Deska ta jest ceniona przez użytkowników za bardzo porównywalne parametry do dużo droższych desek, a od niektórych nawet lepsze. Według mojej oceny dla zawodnika najlepszą deską jest taka, której najdłużej używa, najlepiej dobrał do niej okładziny i najlepiej pasuje do jego stylu gry. Dużo osób skreśla tańsze firmy tylko dlatego, bo starsi koledzy z klubu grają czymś z rozpoznawalnym znaczkiem. Biorąc pod uwagę sporo recenzji, które wykonywaliśmy, mogę stwierdzić, że kontrola i szybkość na niektórych deskach chińskich potrafiła naprawdę zadziwić. Oczywiście świat tenisa stołowego to opinie najbliższego otoczenia, bo w tym otoczeniu możemy sprawdzić, czym grają lepsi zawodnicy od nas. Dużo razy jednak zdarza się tak, że taki lepszy zawodnik przez całą swoją karierę miał 3 lub 4 deski. Dlaczego? Bo przyzwyczajenie do sprzętu jest ważniejsze niż sam sprzęt. Wracając do deski Yinhe, T8 jest ona już nie produkowana w tej samej odsłonie. Jest produkowana w formie T8S z przekładką karbo-kevlarową, czyli najbardziej zbliżonym tworzywem sztucznym do Arlate Carbonu. Kevlar jest trochę bardziej miękki niż Arlate. Zawodnicy, którzy używają tej deski, porównują ją do Butterfly Timo Boll ALC. T8 jest idealną alternatywą dla osób, które nie chcą wyrzucać sporych pieniędzy, a chcą sprawdzić, czy taki rodzaj deski będzie im pasował do stylu. Numer 9. Sunway F3. Sunway F3 jest drugą opcją chińską godną uwagi i polecenia. Osoby, które miały styczność z tą deską, najbardziej porównywały ją do Butterfly Timo Boll Spirit. Ja osobiście uważam, że deska ta jest niesamowicie uniwersalna, bo pasują do niej zarówno miękkie okładki, jak i bardzo twarde chinki. Przy tym wszystkim czujemy sporo kontroli i stabilności. Sweet spot, czyli strefa jednorodnego odbicia na tej desce jest olbrzymia. Deska ta ląduje na miejscu 9, dlatego że jest mało popularna. Cenowo jednak przebija wszystkie pozycje z listy. Na miejscu 8. Butterfly Timo Boll Spirit. Zacznijmy od tego, co mówi o tej desce producent. Timo Boll grał tą deską podczas Mistrzostw Europy 2002 i wygrał finały gry singlowej i deblowej. Później nadeszły dalsze sukcesy. Obrona tytułu zwycięzcy Top 12 w 2003 roku oraz brązowy medal podczas Mistrzostw Europy w 2003. 7-warstwowa, ofensywna deska składa się z najnowocześniejszych materiałów, warstwy karbonu i arlatu oraz 5 odpowiednio dobranych rodzajów drewna. Karbon zapewnia szybkość i wyjątkową stabilność, a arlat oznacza niezwykle dobrą elastyczność. Dla każdego, kto chce zwiększyć czucie piłki i precyzję swojej gry i grać jak Timo Boll. Rzeczywiście w tych latach Arlate Carbon był bardzo mało popularny. Ta deska jednak podbiła rynek i chyba jest najbardziej rozpoznawalną deską z Arlate Carbonem. W tamtych latach był to cud technologiczny, ale z tym stwierdzeniem, że grać jak Boll dzięki samej desce to trochę przesadzili. Jednak w dzisiejszych czasach jest kilka desek, które zapewniają lepsze czucie przy nowej generacji piłek plastikowych. Numer 7. Butterfly Timo Boll ALC. Tą deskę producent chwali w ten sposób. Timo Boll, jeden z czołowych zawodników świata, wybrał ten model. Wyprodukowana w Japonii. Nowsza wersja legendarnej deski Boll Spirit. Dobre wyważenie twardości i kontroli przy relatywnie niskiej wadze. Optymalna precyzja, nieco bardziej miękkie odbicie typowe dla desek z Arlate Carbon. Dynamika, kontrola i wsparcie dla gry rotacyjnej. Silny atak topspinowy Timo Bolla oraz stabilność jego uderzeń atakujących i bloków potwierdzają zalety deski Timo Boll ALC. Według mojej oceny wszystko się zgadza i jest to skok technologiczny po Timo Boll Spirit. Ciężko szukać negatywnych opinii na temat tej deski. Zachwyca kontrola, szybkość, moc uderzenia. Model deski promowany przez Malonga, dwukrotnego złotego medalistę Mistrzostw Świata z 2015 i 2017 roku. W tych latach podobno używa właśnie tej deski. Jest to deska off, tak samo jak Timo Boll Spirit i Timo Boll ALC. Bez odpowiedniej techniki ciężko ją opanować. Do tego cena tej deski także jest astronomiczna, tak samo jak deski Butterfly'a.
Numer 5 na liście. Pierwszą połowę otwiera nam Butterfly Inner Force ALC. Dalszym rozwojem desek z Arlate Carbonem jest Butterfly Inner Force. Zaawansowana technologicznie deska nowej generacji wyprodukowana z zastosowaniem specjalnego włókna węglowego i arlatu. Dzięki tym materiałom wibracje są lepiej tłumione, ale możliwa jest dynamiczna gra z dużą precyzją. Wyprodukowana w Japonii. Dość miękkie czucie, wynikające z charakterystycznego dla serii Inner Force ułożenia sklejek. Bastian Steger używa tej deski i mówi: w swojej grze potrzebuję siły i kontroli. Deska Inner Force ALC wspiera mnie w tym idealnie, zapewniając szybkość i precyzję, bez utraty kontroli nad piłką. Producent mówi także, że deska świetnie wygląda. Jak przykleimy okładziny i zagramy kilka treningów, to deska przestaje być ładna dla oka, ona ma grać. Zdecydowanie jest to świetne uzupełnienie serii desek z Arlate Carbonem. Ma delikatnie inne właściwości za znaczeniem tego, że jest miękką. Wcześniejsze pozycje były zdecydowanie bardziej twarde i dawały dużo krótsze przytrzymanie piłki. Wchodzimy coraz wyżej i teraz numer 4. DHS Hurricane Fangbo B2. Zawsze jest problem z pełną charakterystyką i opisem desek DHS-u. Niewątpliwie cierpi na tym producent, bo ciężko przekonać swojego odbiorcę, że ma dobry produkt, nic o nim nie mówiąc. Test tej deski wykonaliśmy na kanale, link znajdziesz w opisie. Deska ta jest przeznaczona na mocny atak rotacyjny. Przy tym wszystkim bardzo wspiera krótkie zagrania typu flip. Jest to broń, która rzeczywiście może zaskoczyć. Cena tej deski jest wysoka, ale nie tak abstrakcyjna jak poprzedniczek z serii Timo Boll lub Malong. Do tego na wielu turniejach rangi ITTF możemy zobaczyć, że deski tej używają kadrowicze chińskiej reprezentacji, np. Fangbo i Fan Zedong. Jest to zdecydowanie hit roku 2017 i deska ta podbiła rynek niemiecki. W Polsce nie ma jeszcze tylu odbiorców, ale na pewno z czasem znajdą się osoby, które będą chciały tego spróbować. To teraz podium top 3 DHS Hurricane 301. Jeżeli o poprzedniej desce mówiłem hit, to ta deska jest ultra hitem. Gdyby insygnowana była przez jakiegokolwiek zawodnika, to cena byłaby pewnie większa. Tak mamy deskę za rozsądne pieniądze z najwyższej półki technologicznej. Plasuje się ona w przedziale wolniejszych off i z największą kontrolą dotychczas wymienianych. Recenzję tej deski wykonamy za jakiś czas. Na ten moment mogę ją tylko polecić dla każdego, kto chce mieć więcej kontroli w swoim Arlate Carbonowym sprzęcie. Dla każdego zawodnika grającego mocno ofensywnie, który chce poprawić skuteczność gry na piłki 40+. Nie jest to jeszcze popularny produkt, ale zrobił spore wrażenie na osobach go testujących. Uważam, że deski Arlate Carbonowe są za szybkie dla osób grających amatorsko. Jednak tą deskę można polecić jako próbę sprawdzenia, czy większa szybkość przyniesie odpowiednie skutki w grze amatorskiej co niektórych zawodników. Jeszcze raz, niesamowicie dużo kontroli przy sporej szybkości. Niespodzianka na tej pozycji dla niektórych osób, bo pewnie nie mają pojęcia, co to za deska. No i wreszcie numer 2, Butterfly Zhangjiak. Jest to limitowana edycja deski, stworzona na wzór legendarnej Viscarii. Dodam ulepszona wersja Viscarii. Balsa plus Arlate Carbon. To w tej desce poezja. Ktoś może mówić, że Balsa albo Arlate Carbon jest zły, jednak po kilku odbiciach można się zakochać w tej desce. Byłby to mój numer 1, gdyby nie fakt, że deska już nie jest produkowana. Właściciele tych limitowanych edycji mogą czuć się szczęśliwcami. Zdecydowanie jest jedna z najlepszych desek ofensywnych, jakie są na rynku. Ta deska ewidentnie ma duszę. Rozumieją to ci, którzy mieli możliwość odbijania tym modelem. No i wreszcie numer 1. Butterfly Viscaria. To jest legendarna deska, która cały czas jest produkowana. Z biegiem lat trochę się zmieniła. Użytkownicy tego modelu z czarną blachą zdecydowanie odczuli różnicę, jak odnowiono design deski. Producent chwali się w nią w ten sposób. Legendarna deska, łącząca zalety arylatu, elastyczności tłumienia wibracji oraz włókna węglowego, nadawanie desce mocy. Przeznaczona do różnorodnego ataku z nastawieniem na rotację. Deska, która stała się pierwowzorem dla innych bardzo popularnych desek. Wyjątkowa jakość i dokładność wykonania typowa dla desek japońskich. Do tego można dodać, że tej deski używa i używał Zhangjiak, zawodnik, który zdobył Mistrzostwo Świata w 2011 i 2013 oraz złoto olimpijskie w 2012 roku. Podczas zdobywania tych tytułów używał właśnie Viscarii. Jest to model ceniony przez wielu zawodników.
Krążą plotki, że Timo Boll używa blatu właśnie od Viscarii, a ma doklejone tylko odpowiednie nakładki ze swoich serii desek. To była moja topowa dycha desek z Arlate Carbonem. Jeżeli poustawiałbyś to inaczej, to napisz w komentarzu. Jeżeli masz swoją ulubioną deskę z Arlate Carbonem, to możesz ją zrecenzować w komentarzu. Sporo osób ogląda te porady i myślę, że możesz komuś pomóc. Jeszcze raz, dzięki, że śledzicie kanał. Lajkujcie, subskrybujcie i do następnego tygodnia.